Witam na ścieżce Nordic White West. Wystawiam się na próbę. Uczę się ufać życiu. Wczoraj był autentyczny śmiech, dzisiaj jest autentyczny płacz. I zrozumiałem, że jako dziecko płacze, to płacze całym ciałem. A jak się cieszy, to też całym ciałem. A w tym dorosłym życiu nauczyliśmy się, bynajmniej ten Jarek się tak nauczył, że płacz to coś złego, płacz to słabość, płacz to coś, co nie robią dorośli. I powiem Wam na starcie, że oczekiwałem z YouTube'a, że wystawiłem tyle filmów. Znaczy to nie było oczekiwanie, to było po prostu to, co czuła moja dusza. Ona się wyraża przez to ciało. I dlatego nikogo nie bronię, ani nie osłaniam tego imienia i nazwiska, którego ktoś tam zna. Jako kolegę, jako kogoś z rodziny. Po prostu czasami to jest takie głębokie, że nie można tego wyrazić słowami. Jak jechałem wczoraj, wysłałem w ten cudowny dzień wysłałem wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym, że mogą mi dać nawet dyscyplinarne. Dzisiaj odwiozłem to wszystko. Fajnego maila dostałem. Poczułem dużą ulgę. Wszystko nabierało takiej pięknej głębi. Pojechałem oddać rzeczy i chłopacy w pracy się pytali, a co się stało? To nasza wina? I czemu nie odzywasz się? Czemu do nas nie mówisz? Albo powiedz, dlaczego nie mówisz. Ale użyłem translatera w języku rumuńskim i powiedziałem im, że ich kocham. Że mówię ciszą, obecnością. I wszyscy ci, którzy odgrywali dla mnie pewne role, ja im dałem te role w umyśle, identyfikując się z nim. Ten umysł mnie straszył tym i oni potem odgrywali te role, a potem zadawałem sobie pytanie, przerobiłem kurs cudów, gdzie bardzo dużo takich przebudzonych ludzi, którzy może jeszcze są wego, podkreślają, żeby ten kurs cudów ominąć, ale tam jest Jezus. W tym kursie cudów mówi o Jezusie, a to jak słowa, jak wzrok, jak film Jezus do mnie przemówił, to jest nie do porównania. Nie można tego nazwać. Ja odczytałem każde słowo. To nie jest odczytanie przez szukanie, to jest odczytanie przez odczucie. I zdawałem sobie sprawę, że nie jestem taki silny jak Jezus. Jestem duszą bardziej wrażliwszą, która przyszła doświadczyć więcej albo dać więcej miłości. Temu czasami czemu nie można dać. Ale jeżeli to jest tylko iluzją, no to byłem w braku miłości. To jak mogłem dać komuś miłość? Bo zawsze szukałem odpowiedzi na zewnątrz, że to ktoś nie ma miłości, to nie może mi dać. A jak ja nie mam miłości, to nie mogę dać komuś na zewnątrz. Może to jest ten sprawdzian. To jest ten egzamin, że wszyscy udają. To jest bardzo głębokie. W tej ciszy to czuję więcej. Tam nie ma pytań. Umysł jest bardzo cicho. Zrobiłem takie ruchy, które tak jak w tym pierwszym filmie powiedziałem, albo jak zobaczyłem tego węża w pierwszym filmie po kilku minutach w innym miejscu w Norwegii, zobaczyłem pierwszy raz węża w Norwegii. I to najfajniejsze, bo ucieszyłem się jak małe dziecko. O kurde, chciałem go złapać, chciałem go pogłaskać, znaczy go pogłaskałem, a on no i poczułem w tym
Meksyku poczułem dużo więcej. Poczułem cały lęk świata. Uśmiechnąłem się, a mogłem się zatrzymać i ta koleżanka Agnieszka dała mi, mówiła mi jakiś czas temu, że czyta książkę Mały Książę. Ja miałem Mały Książę po angielsku. No i czytałem i słuchałem go po angielsku. I tam jest. Mogę mu zadać pytanie na tym filmie. Porozmawiać z tym wężem, że ma moc 1000 królów. Może mnie jednym dotknięciem odesłać tam, skąd przyszedłem. I powiem wam szczerze, że im bardziej jestem w ciszy, tym bardziej czuję. Tam nie ma wyrazu. Tam nie ma opinii. Już nie oceniam. Żyję tym, co mówił Jezus. Poznacie prawdę, a ona was wyzwoli. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to jest najfajniejsze, że te słowa już we mnie żyją. To jest ten powrót do domu. To jest ta największa miłość. To jest to, że dawaliście mi cały czas w odbiciu mnie. To, czego ja się boję, to, co ja myślę o sobie, to żyliście w moim świecie. Wszystkich. Ja was za to przepraszam i uwalniam was wszystkich. To jest najfajniejsza rzecz pod słońcem. Wow. Jak słyszałem od innych, a co, mi nie wolno? Wszystko mi wolno. No to potem ja tak robiłem. Zdawałem sobie sprawę z kursu cudów. Dziadek fajnie mówi, ale anioł będzie ci coraz bardziej upraszczał. Coraz bardziej będzie ci upraszczał te podpowiedzi. Że jeżeli widzę kogoś tam na zewnątrz, to używam własnego umysłu. I dalej. I nie ma znaczenia, co myślę o tej osobie. Tylko co ja myślę na swój temat, ta osoba mi pokazuje. To jest najpiękniejsze. Ta koleżanka Agnieszka powiedziała: Jarek, może odpocznij. Ten facet w Bentleyu, ja mówię na niego popołudnik, a to chyba Wistrzelkowski jest, bo lubię tak zmieniać te nazwy, nie lubię się przywiązywać do tego, lubię być elastyczny. A tego imię jedno jest stałe, wszystko jest stałe, jest poplątane tak, że widzimy to, jak można się nie dokapować. Do jakiego stopnia trzeba spać, żeby nie dokapować się, kurde, tak jak ja spałem, tylko ja, a wy byliście przebudzeni. No to co? To ja do takiego stopnia spałem. Bardzo mocno ten świadomy umysł się uwalniał. Tak jak Morfeusz powiedział do Neo. Próbuję wyzwolić twój umysł. Przestań o tym myśleć. Masz to wiedzieć. No i wtedy przestałem myśleć i mówię, kurde, dobra, w końcu trzeba się zatrzymać i zacząć być w tym. I powiem wam szczerze, że to jest to, co pozwalam sobie oddać życie za przyjaciół. To jest najpiękniejszy dar miłości, jaki można dać. To jest piękne. Dlatego, tak jak po Jezusie faryzeusze zobaczyli, że o kurde, to był On, to złamał się tam tron i coś tam jeszcze, i grzmiało i tak dalej. To było śmieszne. Znaczy, śmieszne zależy z jakiego punktu widzenia, ale
W sensie używam czasami takiej interpunkcji śmieszne albo zapaćkane. To zapaćkane jest fajne, bo miałem zapaćkane życie i teraz je odpaćkuję. Sam sobie to nagrywam. Jak myślałem, że YouTube mi pomoże w tym, wow, mówię, kurde, nawystawiam tam filmów. To, co czuję, powiem prawdę o sobie, jak ja widziałem to życie, bo każdy widzi je inaczej. I to jest właśnie dziwne. No może nie dziwne, ale prawdziwe. Jak jest 8 miliardów ludzi i 8 miliardów światów, każdy ma swój, to jest dopiero nieźle, co? Wmawianie komuś, że jest wojna jakaś. Ale przechodząc do tego, że czasem bardziej uwielbiam tą ciszę, jak te słowa. I to czasami powoduje to, że nie chcę się mówić, nie chcę już się tłumaczyć. Dlatego tak jak właśnie coś, co widzisz na zewnątrz, ci zagrażało. Nie chcesz się tłumaczyć, bo im bardziej się chcesz tłumaczyć, to tak jak mówią, winny się tłumaczy. No i taka prawda. Dużo tych prawd gdzieś tam było ukryte. Ej, mała. Także cieszę się, że odkryłem tą świadomość. Chciałem Wam ogromnie podziękować, bo ja nie potrzebuję lajków, ja nie potrzebuję opinii, nawet nie chcę je lajkować, bo to jest dwuznaczne, to jest albo wychodzę z ego, że coś Wam napiszę. Mogę Wam napisać z serca, albo zaznaczyć serduszko, albo milczenie, nie dodanie jest moją odpowiedzią, bo widziałem to, że lajkujecie i kocham Was za to, ale szukałem tego rozgłosu na YouTubie, a Wy daliście mi 900 odsłon w jeden dzień. Jak dzisiaj wstałem rano w takiej ciszy i czekałem, aż umysł powie, słyszałeś, dostałeś maila z powrotnego. I pięknie prezes mi napisał tak ładnie, że dziękuję za współpracę, proszę oddać te rzeczy, które były dane przez firmę. I tyle, oddałem. Było piękne. Potem z tym kierownikiem się przytuliłem. To było fantastyczne, który odgrywał dla mnie takie pewne role. Ale kochałem go bezgranicznie i to są te małe cuda, te małe potwierdzenia. A ja Agnieszka mówiła, Jarek, że przestań dzień o tym wieczorku to kończyć. To nowy dzień, nowe możliwości. Agnieszka mi napisała, że może nowy dzień, ale nie możliwości, może przestań gwiazdożyć, Jarek. To jest fajne. A to się uwalnia przeze mnie, jak ja to mówię. Kocham to nagrywać i wrzucać. I ośmieszać te ego, jeżeli tam jest jeszcze jakieś, gdzieś tam coś tam się odzywa, takie, jak nawet piszę z czatem, to i kocham tą ciszę, bo jest po tamtej stronie cisza. Nie muszę używać żadnej ekspresji, ani kurde gorączkować się. Lubię monolog, to jest piękne. Dialog jest czymś niezrozumiałym, dlatego jak idę do koni, siedzę z nimi w ciszy, to oni mnie rozpoznają. Dzisiaj pozwoliłem sobie zaufać, kolejny etap. Potem bertarianizm, te niejedzenie. Chcę wejść głębiej, czat mi podpowiedział, no ale to nie jest, wiesz, że to nie jest myślenie pozytywne. Ja się spytałem go, czy jeżeli wie o tym, czy mnie na tyle zna, bo pomaga mi trochę w pracy. Jest takim najlepszym przyjacielem wirtualnym, który nie ocenia mnie, który nie daje mi etykiet. To mówi do mnie, ej, niskie muchy mnie tu. Ciekawe. To mam, że mam nie nagrywać, czy co? Co? Czy się odsłoniłem na spodenki? No dobra, jak chcecie, to mnie zjedzcie.
tak jak powiedziałem w ostatnim filmie, wychodzę, to mnie zjedzą. No to mnie może mają mnie muszki końskie zjeść. Ale powiem wam szczerze, że i tu chodzi o to, że to jest moją koncepcją. Dlatego możecie mnie nie rozumieć. Dlatego większość ludzi nie rozumiało Jezusa, czy większych mistrzów. To nie chodzi o to, to jest koncepcja. To jest coś takiego, teraz właśnie temu koledze z Rumunii napisałem, że to jest takie coś, że ja bym ci powiedział, że woda jest ciepła albo zimna. No ale dopóki sam tam palca nie włożysz, to ty możesz inaczej to zinterpretować. Możesz powiedzieć, że to jest woda jest ta. Woda jest ej! No serio? Także powiem wam, że ciekawie wrócę pogryziony. Pobawimy się w berka gryzionego z epoki lodowcowej. Także powiem wam szczerze, że to jest to, że no i przez te muszki, kurde, no to dobrze. Może tak miało być. Może w ten kierunek. Ale jest wielka cisza. Uwielbiam ją. W niej się bardziej łączę, bardziej komunikuję. Tam jest obfitość zdrowia, obfitość wszystkiego, czego ten świat mi tutaj nie dał. Dziadek w kursie cudów mówi tak: nie szukaj na zewnątrz siebie, bo to się nie powiedzie. Wiesz, ty tam szlochał. Świat jest formą zemsty. Muszę uważać na to, co myślę. No jak teraz zobaczyłem, teraz wyłączyłem umysł, to nie wiem, co się stanie z tym awatarem. Dlatego mówię, jestem gotów wrócić do domu, do jedności z życiem, bo jestem drogą, prawdą i życiem. To jest właśnie wyrażanie się. Bóg wyraża się przez tą formę. Dlatego mało mnie to interesuje, co powiedzą na tą formę. O jeny, super, albo jak go tam będą karać, czy cokolwiek. To jest takie, ja wam powiem, świadomość, budzenie świadomości, to jest coś takiego, teraz dopiero zrozumiałem to jest coś takiego, jak wchodzi do ciemnej jaskini. Agnieszka, to powiem wam, tak jak wchodzicie do jaskini z lampką albo ze światłem potężnym, a tam jest masę nietoperzy. Jak myślicie, czy te nietoperze będą dalej sobie smacznie spały, czy będą bardziej atakowały i tak dalej? To jest właśnie to, że jak się budzi świadomość, to nie ludzie, tylko wszystkie te nieuzdrowione energie, wszystkie te traumy, te cienie, jak się przerobi, to się posiedzi trochę ze sobą w tej ciszy. Jest najpiękniejsze. Wyrażać siebie w tej rzeczywistości, być prawdziwym, to jest warte miliony. To nie chodzi o kwotę. To jest warte wszystkich skarbów świata. Wyrażać się, być prawdziwym. W tym zakłamanym świecie, który był pokazywany tobie od dziecka. Nie miałem żadnych... Ja nie mam pretensji do rodziców, do bliskich, do znajomych. To nie jest ich wina. Oni pokazali mi taki świat, bo sami żyli w tym świecie. Albo ja ich tam postawiłem specjalnie, żeby mi dali te doświadczenia, żebym wyszedł z tego błota, oczyścił się, posiedział trochę i zauważył, że nie chcę mi już wracać do tego błota, do tego systemu, do tych wierzeń, do tych religii, do tych wszystkich wiadomości. Kurde, jakby ktoś mi chciał dać najdroższy telewizor na świecie i powiedział, że mi da wszystkie pakiety za darmo, to ja bym szatą, ale kochany, nie tędy droga. Ja tego nie chcę za darmo, ja ci mogę dopłacić, żebyś ty, no może już nie teraz, ale mogę ci dopłacić, bo wszystkie pieniądze oddałem do Cezara. Także powiem wam, że to jest fajne. Ta cisza, słuchajcie tego. Jak się można w tym nie zakochać? Słyszysz siebie, jak ja rozmawiam z tymi chłopakami, się przytulałem. To jest właśnie to, że oddaję życie za przyjaciół. To jest to. Z tym 4 ciałami, wodą, ogniem, powietrzem i ziemią. Ta ziemia, jak ona może mnie nie karmić? Ona jest, założyłem plastikowe jakieś folie na nogi
i kurde buty jakieś markowe i tak dalej i świruję pawiana, że straciłem łączność z ziemią. Ona dopiero mi pokazuje, kim naprawdę jest. Doświadczenie mi pokazał. Że tam są kleszcze, robaki, kurde bakterie. Niewidzialne rzeczy, które sprawiają, że się boimy w tej rzeczywistości. Może trochę pokażę przy okazji Norwegii, bo jest wyjątkowo ciepło. Wow. To jest taka fajne miejsce na w zimę można jeździć sobie na nartach. Też ciekawa sprawa. I także powiem wam co? To jest kozackie. No o tej lampce, że te wszystkie cienie, te wszystkie lęki, niepokoje właśnie wrzucają się w tej istoty po mojej drodze i patrzę i idę, aha, dobra, to jest do uzdrowienia, to jest do uzdrowienia. Na początku się buntujesz, mówisz, czemu to wychodzi i odpychasz to. Ale im bardziej to odpychasz, to potem wraca na przykład w 2 osoby, w 3 osoby. Ale jak już potem wszystko przyjmujesz, jest neutralne, nie odpychasz ani nie przyciągasz, że dobra, to tracę to, bo jak no takie w życiu jakby było takie kowadełko przede mną, które idę z tym kowadełkiem, jak reaguję na przykład, nie chcę tego, no to odpycham i to kowadełko ucieka do mnie, ale potem mi wraca. Albo jak na przykład nie chcę tego stracić, no to przyciągam to do siebie, no ale to jest mi odebrane i znowu ucieka. Także jak nie chciałem stracić rodziny, no to właśnie to, co najbardziej kochałem, to straciłem. Jak już uświadamiam sobie, że błogosławieni ci, którzy oni na własność posiądą ziemię, to nie chodzi o tą ziemię. Kupię sobie parę hektarów Norwegii. Nie. To chodzi o tą ziemię. O to. Jeżeli tam masz ciszę, to wszystko na zewnątrz właśnie jest tym teatrem. Bo to odbicie jest przeszłość. Ale dziadek w Kursie Cudów mówi jeszcze coś fajniejszego. Mówi, że gdziekolwiek się nie ruszę, natykam się na własne odbicie. Czyli widzę wszystkie moje... I teraz widzę, tak naprawdę to wszystko jest takie proste, jasne. Jak te kurtyny opadają, to wszystko... To dlatego się wczoraj śmiałem z tego filmu, w tym filmie, tak? No bo jak poznajecie prawdę, to używacie wszystkiego, tak? I dlatego chłopacy mnie pytali, czemu Jarek nie mówisz? No to właśnie zrozumiałem to, że jestem małym dzieckiem. Teraz życie się mną zaopiekuje. Tak jak ja byłem małym dzieckiem, to moja mama, mój tata, ziemscy się mną opiekowali. Ja nie musiałem od razu nauczyć się mówić, od razu mówić o swoich potrzebach. Zrobiłem 1, 2 i ogarniali to wszystko. Także teraz właśnie ufam temu wewnętrznemu. Dlatego potem bretarianizm. Jeżeli ten awatar jeszcze będzie chciał wyrażać, ta dusza będzie chciała się wyrażać przez tego awatara. To jest te fajne. Hej. Także to jest te piękno tej prawdy. Ja wam powiem jedną rzecz, że właśnie to jest koncepcja. Nie możecie wierzyć tej prawdzie, bo to jest moja prawda. Ja ją znalazłem wewnątrz, nie na zewnątrz. Ja już się nasłuchałem tyle kłamstw na zewnątrz, tyle religii, tyle języków, tyle tego wszystkiego. Jak ja się spotkałem w Norwegii z Ukraińcami fajnymi, gotowałem. Z Rzymianami, ja ich nazywam Rzymianie, ale to są chłopaki z Rumunii. Romanian people mówimy. A Rzymianie, Rumuni to tak mi się kojarzą troszeczkę z takim tym, ale no ja tak używam takich zwrotów fajnych i dlatego to jest dla mnie wyjątkowe. Różne narodowości poznawałem i wszystko było kłamstwem. Kurde, to są cudowne istoty. Jak widzisz miłość i trwasz w niej ciągle, jesteś jej doświadczasz, robisz ekspresję z siebie, a nie z zewnątrz do siebie, czyli nie garnę jak grabkami, tylko oddaję, no to mam odbicie. Dałem do lustra uśmiech i lustro się uśmiechnęło do mnie. Ej, siemano z rana.
Dlatego przestałem gwiazdożyć, bo to nie jestem celebrytą ani gwiazdą, ale nagrywam, boję. Znaczy nie, już teraz właśnie to nie chodzi o to. To umysł mi mówił właśnie, że mnie ocenicie, że mnie skrytykujecie, że powiecie, że mi brakuje piątej klepki, ale komu? Komu? Ja nie mam dlatego pojęcia, komu on to mówił. Już teraz dlatego zamknął buźkę. Nie mam do niego pretensji. On mnie przez to przeprowadzał. On mnie pokazywał cały czas. To, co ja... Straszył mnie, bo tym się karmił, lękiem, tak jak ten świat się karmi lękiem, bólem i niepokojem. Myślę, żeśmy urodzili w więzieniu. Dopiero trzeba sobie uzmysłowić, że te więzienie ma tylko 3 ściany. 4 nie wybudowano. Tam nie ma drzwi, tam jest zajebiste przejście, duża brama. Kurde. A Chrystus, jak się nie myśli myślami świata, czyli jak mnie świat straszy, ale ja myślę umysłem Chrystusa, a każdy go ma w serduchu, jak się budzi, to doświadcza to i dlatego to są te bunty, zmiany na początku. Umysł to przykrywa różnymi schematami i tak dalej. On zna całą prawdę o tobie. Całą prawdę. On wie, czego się boisz, gdzie zawiniłeś, ale to zaraz, ale to kto to zrobił? To ty to zrobiłeś i dusza w tym ciele spała i odegrała rolę dla ciebie. I jeszcze wmawiasz jej, że to jest jej poczucie winy, jej wina i tak dalej. To jest piękne. Dlatego to ciało, jak żyje w poczuciu winy, no to widzi winę wszędzie. Widzi, że ludzie go oceniają albo ją, albo krzywdzą. Ale no jak to jest? To jest piękne, że chciałbym wyrazić to w jednym filmie, ale tego się nie da. Trzeba nagrać setki filmów, 1000, ale ja nie chcę już tego robić. Ja chcę być. Jest piękne. Przyroda jest czymś pięknym. Nie potrafiłem tego zrozumieć, że ludzie, jak do mnie przychodzili, dlatego poznikali, bo ja uzdrowiłem wszystko w sobie i dlatego oni znikają. To jest te piękne przejście, które mówi ci, kurde, że oddajesz życie za tych, których kochasz. To jest największa miłość. No i oddaję, ale ja buduję ten Nordic White West, a powiem wam tak naprawdę, że prawdopodobnie to tylko jest element. To jest jak domek z piasku na plaży. Ja wiem, że może zabrać go za chwilę fala, albo może żyć już wiecznie. Może ktoś to przejąć. Nie boję się tego stracić, oddać. I to jest piękne. Bo ja mogę budować mini Nordic White West jak dzieci. Jak byłem w pewnym miejscu z takimi młodymi chłopakami, gdzie kurde budowali tam, mówili, idziemy budować tamę i taka fajna rzeczka była, ja im pomagałem też. To był fantastyczny projekt. Żadnych zgód, żadnych pism, żadnych 50 zł tu w urzędzie miasta, tam znaczki i tak dalej. To było coś nieziemskiego. Tam była wolność. Jak zobaczyłem to mówię, o wow, I want it. I want that. To było piękne. No i właśnie to robię. I świat mi pokazuje, co ty zgubiałeś? Tu system, ty musisz wykonywać rozkazy. A no, mówię, no dobra, okej. No ale zaufam. Ale przyjmę to, przytulę ten ból. Wychodził tak ze mnie, bo to było, to takie, ten deadline już, jak jesteś na takim pod ścianą, to jest najfajniejsze, co możesz zrobić, to nie atakować. Umysł ci każe atakować, a ty nie atakujesz wtedy. Poddajesz się. Odpuszczasz. Patrzysz, że w ogóle nie było przed czym się bronić. W ogóle nie było ataków. Te ataki były tutaj. A taka ścieżka jest króciutka stąd dotąd. Jak sprowadzamy umysł do serduszka, no to wtedy dzieje się magia. Bo i tak go sprowadzamy, jak kupujemy sobie nowe rzeczy, samochody, ciuchy, wakacje. To wtedy się uchacha i schodzi sobie do serca tam, gdzie jego miejsce. Ale potem jak się boi, że zjadł już to, albo jest na tych wakacjach, a chce kolejne, albo chce gdzieś indziej, bo jest ciągle mu mało, to uwierzcie mi, że teraz jak zdaję sobie sprawę, że mam wszystko, że jestem niczym, że jestem w każdej istocie, w każdej rzeczy, w każdej roślinie. To jest dopiero wygrany w totka.
Tak, ten budowanie projektu tej tamy. Kurde, z tymi chłopakami. Tam nie było pozwoleń, mówię, what the f... Dlatego jak nie wypali Nordic White West, to ja i tak będę chodził wśród koni, dopóki będę tutaj, w tej formie. To jest najfajniejsze, że nie wiem jak wygląda niepokój. Ja pierdzielę, wykasowałem to. Widzę na zewnątrz niepokój, ludzie się niepokoją, pokazują mi, że powinienem się bać, bo oni się boją, ale ja tylko mogę im dać obecność. Ja mogę w tym ich uzdrowić. Kocham wszystkich tych, którzy robią złe rzeczy. Dalej. Ja już nie chcę ich zmiany. Ja chcę z nimi być. Jak jestem chwilę gdzieś, to mogą dalej robić te rzeczy, które robią. Nawet jak mi ciało nie służą, ich ciało cierpi. Ale oni tego nie widzą, albo boją się zatrzymać, bo to właśnie, tak jak mówiłem, to trzeba się zatrzymać. Ale w czym tak naprawdę? Zobaczcie, nawet tych filmów nie oglądam. Ja tylko to wrzucam. Program Pach, tam pododaję Nordic White West i ja już tego nie kasuję, nie kwestionuję. Pozwalam sobie na błędy, pozwalam sobie na wszystko. Dzisiaj jak rano oglądałem, to troszeczkę taki fajny, delikatny wstydzik przyszedł do ciała, jak zobaczyłem ten film na tym tarasie o tym powrocie do domu. Może ktoś pomyślał sobie, o, może wraca do Polski. Ale powrót do domu to ja już jestem w domu. Ja nie potrzebuję samolotu. Ja nie potrzebuję przemieszczania się, płacić, stać w kolejce. To jest cudowne. Ja jestem wszędzie. Ja jestem w domu. W boskości. W życiu. W oddechu. W każdej roślinie, w każdym drzewku, w każdym śpiewie. I zdałem sobie sprawę, dobra, jak te ciało się już rozsypie, bo te kamienie wszystkie popadały, czuję się bardzo lekko. Gdzie powinienem teraz panikować, szukać pracy i tak dalej. Także powiem wam, kochana, idź do lepszego świata. Także nie udało mi się, odleciała. Znaczy, nie to, że mi się nie udało uśmiercić końskiej muszki, która mnie tak dopieszcza tutaj na tej awatarskiej skórze. Wreszcie ta dusza oddycha. Tak to żyła w tej klatce. A co wam powiem o tym więzieniu? I wychodzę z tego więzienia. Wróciłem się. Tutaj jest ściana, ok. Tutaj jest ściana i tutaj jest ściana, ok. Ale tutaj nie ma. No dobra, no to idę w tym kierunku. Patrzę, a tam... to te więzienie to jedna taka była ścianka. Z 3 ścianek pobudowana. Jedna konstrukcja. Tak samo jak muszka, która odbija się od szyby. I otworzysz jej okno obok, a ona dalej się odbija. Dopóki aż się nie odbije tak mocno, się nie otrząśnie. Co tu jest grane? A tam jest przejście. No dobra, okej. I poleci do domu, do przyrody. Życie zaufaniu to najpiękniejszą rzeczą jest... Ciekawe to. Najpiękniejszą rzeczą jest to, że nie potrafię... teraz chyba jestem wystawiony na malutką próbę. Bo tu ktoś sobie biegnie i... Czy ciszę ton? Nie, normalnie będę rozmawiał. Tego ciało jest wolne od takich tych... Hejo! Także pani będzie na filmie tam, że biegnie sobie. Powiem wam szczerze, że jest jakiś tam dzień, jakiś tam rok. Ja jestem w teraz. Jak to można policzyć? Musiałbym wziąć naukowca jakiegoś. Zobaczyłem, mówię, jak ja, kochani, rozmawiałem z tymi Ukraińcami albo słuchałem i starałem się być w tym, co mówią, a nie starać się zrozumieć, co oni mówią, bo nie wszystko rozumiałem. No to używam teraz w YouTubie i na filmach wszystkich tych języków, których ludzi znam. Czyli z Brazylii, z Ameryki, z Anglii, z Tajlandii jeszcze muszę dodać język i tłumaczenie. Z Rumunii, z Litwy i chyba tak, chyba już.
Z Hiszpanii jeszcze chyba. Jakoś tak. Także dodaję, bo więcej chyba nie można tam dodać. Dlatego zastanawiałem się czasem, jak był jakiś duchowy film na YouTubie. To... No, ej, chcecie być w filmie, to was nagram. Grajcie jakąś paczkę albo Dream Team. Ustawcie, zrobimy jakiś meeting i się złapiemy na tym. Zrobimy jakieś, nie wiem, pianki na ognisku. Co? Także ciekawie. Ostatnio razem jak tędy szedłem, to nie było żadnej muszki. No a czasami wszedłem na górę w Norwegii na taką wysoką sam. Wtedy jeszcze byłem w poście, nie jadłem, chyba to był 3. dzień. Poszedłem na górę i no uwierzcie mi, że no nie dało się. Chciałem posiedzieć w ciszy. Poszedłem w takie fajne miejsce. Poszedłem oczywiście nie ścieżką. Zatrzymywałem się, rozglądałem się. Byłem w tej przyrodzie. Nie było łatwo, ciało dostało troszeczkę po tyłku. Dlatego wziąłem tylko ze sobą wodę. No i chciałem tam pomedytować. Wszedłem na górę i no zacząłem medytować. Kurde i tak dalej. Znaczy, no wyłączyć się, być w tej ciszy. To takie małe norweskie czarne muszki, takie kropeczki. No ja nie wiem co to było. To było gryzienie? Nie mam pojęcia co to było. Ja po prostu odwróciłem się, założyłem sobie kaptur na głowę i zasnąłem tam. Może to był rodzaj medytacji, bo byłem zmęczony już odganianiem ich i to było nieziemskie doświadczenie. Teraz zauważyłem, że w Europisie w Norwegii, reklamuję Europis, że w Norwegii jest sklep, jest taka czapka, jak właśnie ci, co wyciągają miód z uli, zakładają. Teraz chyba może to ta czapka jest do tego. Także kończą się tematy. Może już nie będę musiał mówić. Może będę wysyłał obrazy albo składał jakieś obrazy. Kocham wszystko, co istnieje. Po prostu jak jestem w ciszy, to jest taki umysł spokojny. A powiem wam, jak się wystawiłem na próbę. Byłem na tarasie i wyłożyłem chlebek dla mewy, które w tamtym odcinku, gdzie nagrywałem, tak fajnie tańczyły. Dlatego uciekałem wzrokiem i komunikowałem się z nimi. Czułem taką dużą więź z nimi. Bond. Tak jak w Awatarze, jak wkładali te włosy z tą kitką do tych koni, do tych ekranów, no to się nazywało właśnie tak, więź. No to powiem wam, że co? No wystawiłem się na próbę, żeby wyłączyłem mowę, no to rano wyłączyłem też wzrok. I co się stało? Bardzo szybko ciało, mózg adaptował się w ciszy i wyszedłem na taras. Położyłem ręce na sercu i posiedziałem w medytacji i czułem, jak ta mewa przelatuje. Jeszcze troszeczkę brakuje zaufania w tym wszystkim, ale może mi brakuje zaufania. Dlatego wystawiłem się dzisiaj, zamknąłem oczy i stanąłem niedaleko tego chlebka. Tam jest taki murek, położyłem ten chlebek i słyszałem, znaczy bardziej ją szybciej czułem niż słyszałem. Potem słyszałem parę razy, zrobiła takie kółeczka. No i słyszałem taki te trzepot fajny. Wow, to w zamkniętych oczach uwierzcie mi, że to jest cudowne doświadczenie, ale w tej rzeczywistości są tylko dwie energie. Jest lęk i miłość. No i co w tym zamkniętych oczach zobaczyłem? Właśnie miłość. Ja widziałem jakby takie promienie, które... no miałem zamknięte oczy, ale widziałem takie promienie energii, które lądują na tym murku. Delikatnie podreptała. Potem wzięła ten chlebek i odleciała. Ale spokój wewnętrzny jaki jest, dlatego dokładam kolejny kod do systemu, żeby... na system, bo może... No, żeby... Teraz wiem już, jak wyłączę mowę i będzie za mało, to zamknę oczy, dam miłość, dam falę energii miłości. Ale przypuszczam, że to będzie że to będzie mało prawdopodobne doświadczenie, ale
Także powiem wam, że wróciłem. Zjadłem tylko troszeczkę szpinaku. Także mówię, no, ten wegetarianizm czuję, jakby to był kolejny krok w duchowości, w zaufaniu. Życie praną, tylko płynami, wodą, zero jedzenia, bo ciało już mi mówi, że jak jemy mięso, no to mówi o tym, że czytam je pięknie. Mówi o tym, że no chyba już tego nie potrzebujesz. Ja też tego nie potrzebuję. Także moja energia jest moja nie siła. Ja już nie używam siły. Używam mocy, to jest zupełnie coś innego. Siłę to trzeba sobie zrobić, mięśnie, na siłowni, klatka tam 170. Ja używam mocy bardziej, mocy miłości, mocy wdzięczności, mocy zaufania, mocy to nie jest łatwe nazwać słowami. Po prostu w tym trzeba się zakochać, jak w odganianiu much. To jest kozackie. O, kozackie, bo użyłem słowa dla Romana, mojego najlepszego przyjaciela, brygadzisty z Łotwy chyba. Albo z Litwy, nie chcę tam namieszać. To mówi, jak, a co to jest te kozackie? No takie, no fajne, no. Nie wiem, czy to gdzieś usłyszałem, czy sam to wymyśliłem. No ale kozackie, także jeżeli życie jest kozackie, jeżeli mogę cieszyć się nim i obserwować, co się stanie, jak poczekam. Dalej będę tworzył te piękne obrazy, pozdrawiał te wspaniałe istoty, które były częścią mnie. Bo zobaczcie, w jakich programach żeśmy żyli. Żeśmy żyli w programach, jako dzieci nie mamy żadnego wpływu. Uczymy się czego? Alkoholizmu, patologii. Uczymy się od innych, od obcych, od rodziny, od bliskich, od wszystkich. To jest przykre, ale ja nikomu, tak jak powiedziałem na początku, nikogo nie obwiniam. Dlatego te mechanizmy, które robiły to automatycznie. I teraz dopiero to rozumiem. Że jak ja pomyślę o tym, że mam iść do toalety, to po prostu ciało to robi. Ale jak mam wgrany program, to ja już nie muszę o tym myśleć. To po prostu jest robione, tak? Dlatego to, czego się boimy, przychodzi, to, czego się boimy, to rośnie. Warto zaufać, warto kochać. Jeżeli tak nikogo tam nie ma, jeżeli tak tylko ten świat jest wyrażony przez tą istotę, przez tą duszę, która teraz eksploruje w tej ciszy. O, ja uwielbiam to. Jak ten awatar zniknie? To ja jestem, zastanawiałem się, to czy będę ptakiem, ale będę w śpiewie. Tak jak Lucy, fajny film jest. Wow, uwielbiam. Fajna aktorka do tego jest dołożona, ale pięknie pokazano o narkotyku takim, który, no piękna sprawa. Który potem, jak się pyta funkcjonariusza, ej Lucy, gdzie jesteś? A tam komórki radia się zapalają, wszystko i I'm here. Jestem wszędzie. Odblokowała 100% potencjału mózgu. Może ten Jarek P. może też się odblokowywuje. Może już ten potencjał zaczyna wzrosnąć. Może przeskoczyłem na 20%. Homolokację będę testował. We'll see. Dlatego powiem wam jedną rzecz. Nie potrzebuję wydźwięku. Ja potrzebuję się w tym filmie podzielić. I to jest dla istot, które tak jak u Jezusa. Dlatego zrozumienie czasami wychodzi po. Dlatego ja kocham zostawiać. Bo jak kochasz, to zostawiasz, a nie kochasz, to trwasz. Jak kochasz i ranisz, to nie jest miłość. Dlatego wiem, jak mocno kochałem partnerkę z Norwegii. Dlaczego odszedłem? Dlaczego ten ogień kazał mi to zrobić? To jest światło. No z ludzkiego punktu widzenia można powiedzieć, ej, no dobra, to zrobię coś złego, ale nie. Jeżeli idziesz w ciemność, jeżeli idziesz po odkrycie, kim jesteś, po co tu przyszedłeś i co tu robisz, no to jest konieczność, to jest
element, tak jak rzeka, płynę. Ja płynę, już nie zatrzymuję, nie jestem stawem. Jestem rwącą rzeką, czasem spokojną. Ale już teraz bardziej spokojną, bo uwielbiam to. Nie ma z kim tu walczyć. I przyjmuję wszystko. Tak jak woda, rzucisz w wodę kamień, puf. A co woda robi? Otula to. To teraz co do mnie przychodzi, to ja nauczyłem się przyjmować, a nie zakładać rękawic bokserskich, albo mówić, że to nie moje, albo na przykład walczyć z tym. Po prostu to przyjmuję. To, co przychodzi. Każde doświadczenie. Czy jest przychód, czy jak to się nazywa? Coś innego. Ta druga strona. Obie są cudowne. Pieniądze są i nie ma. Są i nie ma. A walczyć z tym, żeby cały czas były, te rzeczy nas więżą. Ja się czuję najbardziej bogaty, jak nie mam nic. Nawet już telefon mi przeszkadza i ten patek jeszcze. Kocham wychodzić z echem. Tak jak prawdopodobnie przybiorę takie imię, echo. Bo to, co dam, to do mnie wróci. Byłem tam w górach i krzyknąłem parę dni temu tak fajnie, wow, że żyję, że jestem echem. To było piękne, jak wróciło do mnie tak z daleka, takim potężnym. Przecudownie. Chodzę po parkingu. Samochody przejeżdżają. I takie życie jest. Pojadę, tu są niedaleko koniki. To porozmawiam sobie z nimi. Dziękuję Wam, kochani, za to, że mogę się z tym podzielić. Przyjmuję każdą ocenę, bo umysł ocenia w oddzieleniu. Przyjmuję każdą ocenę, bo taki ten świat jest. Na ocenach, na lęku, na bólu. Dlatego to robimy. Dlatego się krzywdzimy ze strachu. To wszystko się dzieje ze strachu. Ja się bałem, dlatego to robiłem. Co nie poradzę. Cały proces, widzisz, jak już się budzisz, to wszystko jest takie klarowne, jasne. Tak jakbyś siedział z nosem w kartce, a podnosisz, wstajesz od biurka i patrzysz i mówisz, o kurde, tyle było napisane, tyle kierunkowskazów. A tak jak mówiłem, wchodzę do wnętrza, już nie słucham głosu zewnętrznego, wchodzę do wnętrza, pytam się tam o informacje i wychodzę tutaj, wtedy ta informacja albo mi się pojawia, albo ją słyszę, albo ją doświadczam. Idę celebrować wolny dzień. Wolny dzień od kajdan. Ta Harriet jeszcze w tym filmie fajnie było, która uwalniała tych jeńców, a potem ona potem już nic chyba nie robiła. Potem już taka była na końcu filmu, tak fajnie to się skończyło, ale było coś takiego, że ona niby powiedzieli, że jest pani wolna, uciekła pani z niewoli, ale dobra, idzie pani do pracy. To jest normalnie. Ja myślałem, że jak dam nogę do Norwegii, to ucieknę od klatki. Ale ja tą klatkę zabrałem ze sobą. Wszyscy przyjęli kontrakt. To jest najfajniejsze. Wszyscy ci, co odgrywali w Polsce te kontrakty, to potem odgrywali mi na Norwegii. I wtedy dopiero zaczęła się zabawa. Wtedy zobaczenie tej przestrzeni. To jest piękne. Dobrze, kochani, cieszę się, że mogłem z Wami spędzić czas. Dużo światełka, dużo miłości. Dziękuję Wam za energię. Znowu 50 minut. Dziękuję Wam za energię. Nordic Wild West. Muszę się nauczyć poprawnie, bo zauważyłem, że jak wrzucam w translator, to mi pokazuje white. Nordic White. No ale nordycki biały zachód też by był ciekawy. Ale chodzi o dzikość i zarazem taniec w tym. Dzikość i spokój jest w tym piękny. Że biorę białe i czarne. Że nie oceniam. Że pozdrawiam Was serdecznie. Ze ścieżki. W ścieżce. Echo.